Cześć, witam Was Energik w 100. odcinku To było grane. To już taki większy, można powiedzieć, jubileusz. Z tej okazji na Facebooku była taka mini ankieta, co byście chcieli, abym w tym 100. odcinku dla Was opowiedział. I podawaliście tytuły gier. I ta gra, która miała zdobyć najwięcej tytułów, miałem o niej właśnie opowiedzieć w 100. odcinku. Użytkownik, który podał parę gier, zebrał najwięcej głosów. Ale wyszedłem z założenia, że mogę sobie wybrać z tych tytułów, które on podał, jeden i nim się zająć, i wybrałem kolekcję Larego, czyli Leisure Suit Larry Collection, Collector's Edition tak naprawdę. Także przed nami jest naprawdę dosyć długi odcinek, bo samych gier jest w paku 7 i te 7 gier będę starał się omówić, aczkolwiek też nie będę chciał tutaj specjalnie jakoś rozwodzić się na poszczególnymi częściami, też żeby w ramach jakichś czasowych, logicznych utrzymać cały odcinek. Zacznijmy od tego, że w Larry w latach 90., w 80. był pewnego rodzaju takim zakazanym owocem. Dlaczego? Ponieważ Larry był grą, w której podobno, tak krążyły takie opowieści, są cycki. I grało się właściwie tylko po to, żeby te cycki zobaczyć. Inna sprawa, że większość z nas, którzy grali w tamtym czasie, nie mieli zielonego pojęcia o języku angielskim, więc zrozumienie jakiejkolwiek fabuły, o zrozumieniu jakiejkolwiek fabuły nie mogło być mowy. Zanim jednak do tego przejdziemy, zacznijmy od 1981 roku. Wtedy pojawia się gra, która się nazywa Soft Porn. I jest to gra tekstowa. Dla wszystkich, którzy nie wiedzą do końca, na czym to polegało, polega to mniej więcej na tym, że mieliśmy blok tekstu wyjaśniający, opisujący, gdzie się znajdujemy, co widzimy, i następnie każdą komendę wpisywaliśmy z palca, czyli na przykład weź różę, take a rose. Nasz bohater brał i pojawiał się kolejny blok tekstu, że wziął, że tego i tak dalej, i co dalej chcemy wykonać. Nie było żadnej grafiki, głównie opierało się to na wyobraźni gracza i tak naprawdę było to bardzo zbliżone do książki. Ciekawostką jest to, że później pojawiły się tak zwane książki paragrafowe, które były tak naprawdę przeniesieniem tej gry tekstowej na formę książkową i to całkiem nawet nieźle wychodziło. Natomiast na pewno gry tekstowe powodowały to, że musiałeś wysilić potężnie swoją wyobraźnię, że sobie wyobrazić, gdzie się znajdujesz i tak dalej. Jednakże dla polskich graczy, dla mnie w tamtym czasie, to miałem 2 lata, to w ogóle nie grałem w tą grę Softporn, od razu powiem, ale zaraz powiem, dlaczego o niej mówię. Nawet później w latach 90. dla mnie gra była całkowicie niezrozumiała, bo nie znałem języka angielskiego, nie rozumiałem tekstu, który przede mną jest, nie wiedziałem, jakie komendy trzeba wpisywać, także byłyby to całkowicie dla mnie absurdalne rzeczy. Wspominam o tym dlatego, że Softporn był pierwszą grą, jedną z pierwszych gier przygodowych firmy online. Tak naprawdę to Sierra Online, tylko na samym początku nie nazywało się to Sierra Online, tylko Online. I była to jedna z pierwszych gier Kena i Roberty Williamsów, którzy zaczną potem być takim potentatem gier przygodowych. A Softporn był tak naprawdę pierwszą częścią Larego, przeniesioną, czy też fabuła, to była pierwsza fabuła Larego, tylko że w formie tekstowej. To był sam początek. Pamiętacie, mówiłem kiedyś, że Gabriel Knight, seria Gabriel Knight, pomimo tam 4 gier, przeszła przez wszystkie etapy gier przygodowych. Podobnie z Larrym, tylko Larry zaczął jeszcze wcześniej, bo zaczął od gier tekstowych. Także 81 rok powstaje gra Softporn. Następnie w 87 roku twórcy wzięli, czy też scenarzysta gry Allow wziął tą fabułę tego Softporn i przeniósł ją na grę przygodową już z grafiką. Aczkolwiek tu musicie wiedzieć, że na początku 80 lat gry przygodowe wyglądały troszkę inaczej niż to, co możemy teraz zobaczyć. I pierwszy Larry jest taką klasycznym przykładem przygodówek już łączących elementy gry tekstowej z grą przygodową, taką jaką znamy w dzisiejszej formie. Mamy co prawda grafikę, mamy bohatera, którym możemy się poruszać klawiaturą, natomiast wszystkie komendy,
weź, pogadaj, użyj, wpisujemy z palca. Było to dosyć dziwny czas, aczkolwiek Sierra bardzo długo będzie brnęła w tego typu rozgrywkę i różnicą jest jeszcze to jest właściwie tylko w grach Sierry spotkałem, że w grach przygodowych od Sierry, oczywiście w Larym też jest to, występuje tak zwany narrator. W grach przygodowych, jakie dzisiaj znamy, nie ma czegoś takiego jak narratora. Jeżeli rozmawiają ze sobą dwie osoby, nie wiesz jaki ładunek emocjonalny, znaczy wiesz, możesz wywnioskować z głosu, jaki ładunek emocjonalny one w danym swoim zdaniu chcą przekazać. Natomiast wcześniej nie było czegoś takiego jak digitalizowana mowa, więc wszystko było przekazywane za pomocą tekstu, a jak widzicie grafikę ciężko było pokazać na takiej grafice emocje, więc był narrator, który wspomagał bohatera, czyli podczas dialogów on jeszcze mówił jaki ładunek emocjonalny na przykład Larry przekazuje, także było to taki narrator troszkę książkowy, wszystko wiedzący, który dodawał tą jeszcze pewne opcje, czy też pewne informacje, których nie byliśmy w stanie wyczytać z samej grafiki bądź z samego dialogu. Także i ten element, co ciekawe, będzie powtarzał się bardzo długo. On chyba nawet w Larym 6 też jest. Nie wiem, czy w Larym 7. Gdy już grafika czy też gry będą obsługiwane myszką, że już nie będzie wpisywania z palca tekstu, one się dopiero w Larym 6 jeszcze będą przewijać. Larry tak naprawdę to gra takiego 40-letniego podrywacza. Pierwsza część Larry'ego, która w mojej opinii jest uważana za najlepszy. I tutaj jeszcze wspomnę, że przypominam, że jest to remake gry i Sierra w 1987 roku zrobiła remake'i, zanim to jeszcze było modne. A co ciekawe, Larry doczeka się jeszcze 3 kolejnych remake'ów, o tym właściwie 2, o czym opowiem za chwilę. Historia Larry'ego, niepoprawnego podrywacza, to historia 40-letniego faceta, który po prostu chce zaliczyć. To wszystko. I zrobi wszystko, żeby zaliczyć. Tak jak powiedziałem, mitem było w latach 80., w latach 90., że w grze są cycki. I faktycznie Larry spotykał na swojej drodze różne panie, jednakże sceny seksu, pomimo grafiki takiej jakiej widzicie na monitorze, były ocenzurowane. Oczywiście, mój dobry kolega Zbyszek, on znał tu specjalne kody, patenty, coś tego, że można było odcenzurować i można było też cycki zobaczyć. Oczywiście było to bzdurą, bo zawsze coś tam wypadało, że tych cycków nie miał, a to nie miał gry, a to coś tam, zawsze coś było. No ale to jak to ze Zbylem było, był to taki trochę koszałek, opałek, bajasz. Także tutaj też to się nie zmieniło. Natomiast Larry, co ciekawe, pierwsza część Larry'ego jest grą, która dzieje się chyba w 5 lokacjach, co jest dosyć mało. Natomiast Larry też, kolejne części Larry'ego będą powtarzały pewien znienawidzony przez graczy gier przygodowych element, czyli to, że można zginąć. A w Larry można było zginąć naprawdę w całkowicie abstrakcyjny sposób. Pomiędzy tymi 5 lokacjami na przykład poruszamy się taksówką. Za każdym razem, kiedy jedziemy taksówką, gdy zawiezie nas na miejsce, musimy wyjąć portfel i zapłacić taksówkarzowi. Jeżeli raz zapomnisz, zginiesz. Nie ma tutaj czegoś takiego jak try again. Musisz odpalić grę z save'a. Jeżeli zapomniałeś zasejwować, możesz tyrać nawet i grę od początku. Albo jeszcze bardziej absurdalny element. W pewnym momencie Larry idzie na spotkanie z prostytutką, no i musi założyć kondoma. Jeżeli nie założysz kondoma, to zginiesz. Będzie komunikat, że zaraziłeś się HIV-em i umarłeś. Natomiast absurdalny jest element, kiedy po zakończonym numerku, jeżeli zapomnisz zdjąć kondoma, no to złapie cię policja i też trafisz za kraty i game over. Także musisz pamiętać jeszcze o tym, że musisz zdjąć kondoma. To już były takie absurdalne, całkowicie absurdalne sytuacje, które nie powinny mieć miejsca. Są pewne rzeczy, które są w pewien sposób takie domyślne, że w grach przygodowych tego nie trzeba robić, tak? Natomiast tutaj, w kolejnych częściach Larry'ego też to będzie się zdarzało, jest za bardzo gra dosłowna i to strasznie przeszkadza, tak? Bo nawet nie grając bez opisu nie jesteś w stanie
uniknąć tej zakończenia gry, chociażby przez to, żeby tego kondoma zdjąć. To jest zupełnie rzecz, o której byś nie pomyślał, nawet grając w grę przygodową. Sama gra Larry, no to tak jak mówię, jest całkiem niezła fabuła, taka lekka, frywolna. Jeżeli oglądaliście w latach 80. kultowy film Lody na patyku, to Larry jest właśnie takim przeniesieniem troszkę tych lodów na patyków na formę komputerową. Oczywiście głównie tutaj polega to na dialogach, bo ciężko mi powiedzieć, czy grafika oddaje ten frywolny klimat, raczej chyba nie. Natomiast Larry rzeczywiście szuka swojej wielkiej miłości i ją na samym końcu gry znajduje. Tutaj będę spoilerował, bo i tak nie sądzę, żeby komukolwiek chciało się dzisiaj w to grać, także tutaj nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Co ciekawe, zanim jeszcze powiem o 91 roku, większość gier z serii Larry oferowała ciekawe zabezpieczenie, bo jasnym jest, że gry były od lat 18. Jak wtedy to było rozwiązywane? Nie było czegoś takiego jak PEGI. Nie było oznaczeń, że gra jest od 18. Uruchamiając Larry'ego, gra oświadczała, że materiały zawarte w tej grze są od lat 18 i zadawała Ci 5 pytań, które według dewelopera na nie tylko mógł odpowiedzieć człowiek dorosły. Były to pytania z wiedzy ogólnej. Kim były nazwiska Beatlesów i imiona jakich to są piosenkarzy, znaczy z jakiego zespołu, pytanie o podatkach, o aktualnej polityce. Oczywiście dzisiaj nawet ja, mając 30 parę lat, nie byłem w stanie odpowiedzieć na te wszystkie pytania, bo wielu z tych pytań już się przedawniły i w latach 80. nie wiedziałem tego, tak? I będąc starszym też nie wiedziałem, ta wiedza nie została uzupełniona, więc często łapałem się na tym, że nie wiedziałem za bardzo, jak odpowiedzieć na te pytania. Ale było to takie dosyć ciekawe zabezpieczenie, trzeba przyznać, które chyba w grach nigdy potem, poza Larrym chyba nigdy się coś takiego nie pojawiło, że była ta weryfikacja twojego wieku na podstawie serii pytań. Jeżeli nie odpowiadałeś źle, gra wychodziła. Jeżeli odpowiedziałeś na 5 pytań, gra przepuszczała cię dalej. W 1991 roku zdecydowano się stworzyć remaster, remake części pierwszej. Podrasowano grafikę, dopasowano grafikę do ówczesnych standardów, taką ładną, kolorową, komiksową grafikę i troszkę tak zaprojektowano tego Larry'ego, który później przez długi czas będzie funkcjonował, bo tutaj warto wspomnieć, że z każdą kolejną częścią Larry'ego, aż do Larry'ego 5, wizerunek naszego bohatera będzie się zmieniał z części na część, także później ten remaster z 91 roku jakby tak ustanowi ten kanon naszego bohatera, który będzie funkcjonował przez parę kolejnych części. I to był remaster, który przede wszystkim dodawał obsługę myszką, już nie trzeba było wklepywać z palca, wszystko było obsługiwane myszką. Była to dokładnie ta sama gra z dokładnie tymi samymi problemami, czyli zdjęcie kondoma, jak i płacenie taksówkarzowi było obecne, aczkolwiek dostosowano to do nowej grafiki i wyglądało to po prostu fajnie, o wiele lepiej niż, to nawet nie ma co porównywać do tej klasycznej części pierwszej. Na pewno gra zyskała sporo, ten frywolny klimat został, bardzo ładne były też takie rysunki tych dziewczyn, które spotykaliśmy na naszej drodze, o wiele lepsze niż to, co mogliśmy zobaczyć w klasycznym Larrym. Ojej, Chicago, Łódź. Także bardzo fajnie, natomiast ciekawostką jest to, że w 2013 roku zebrano na Kickstarterze pieniądze na kolejny remaster Larry'ego 1 i w 2013 roku pojawił się kolejny remastera tak naprawdę, dostosowany do znów ówczesnych standardów, czyli do Larry'ego, którego znamy od części 7 Miłość na fali, czyli takiej komiksowej bardzo grafiki i tak przeniesiono Larry'ego 1 właśnie w tą komiksową grafikę. Niestety w nią nie grałem, także nie wiem, czy te wszystkie problemy z kondomem i z taksówkarzem pozostały, ale podejrzewam, że tak. Natomiast dlaczego tylko zremasterowano pierwszą część, bo to jest ciekawe. Żadnej innej części już potem nie zremasterowano, bo pierwsza część tak naprawdę była najlepsza. Wszystkie inne będą miały coś z nimi będzie nie tak. Jeżeli naprawią jedną rzecz, to spieprzą drugą i te gry będą bardzo odbiegały od Larry'ego, którego gracze polubili od części pierwszej. W 1988 roku wychodzi druga część Larry'ego, Leisure Suit Larry 2,
I to jest jedna ciekawa rzecz, że druga część Larego jest bezpośrednią kontynuacją części pierwszej. To nie jest tak, że autorzy wymyślili sobie jakąś nową fabułę, odcięli się od tej części pierwszej. Nie. W części pierwszej Larry poznaje kobietę swojego życia, zakochuje się. W drugiej części, na samym początku gry, mieszka z nią i ona go rzuca. Larry wskutek pewnych jakichś tam zawiłości wygrywa $1 000 000 i wycieczkę na tropikalną wyspę. I gra dzieli się jakby na dwie połowy. Pierwsza to Larry, który spaceruje po swoim rodzinnym mieście, gdzie mieszkał z tą niegdysiejszą swoją żoną, a druga część przenosi się na tropikalną wyspę, ale o tym za chwilę. Różnica pomiędzy pierwszym Larrym a drugim była dosyć widoczna. Grafika może za dużo się nie zmieniła, natomiast dodano mnóstwo jakichś animacji, które dzieją się w tle i można powiedzieć, że grafika ogólnie była lepsza, chociaż tutaj w grafikach takich, dzisiaj to się mówi pixelartowych, to ciężko powiedzieć, że grafika była lepsza, była bardzo zbliżona do tego, aczkolwiek, a tak jak mówię, autorzy dodali jakieś ruchome elementy, tam jakiś samolot, pociąg jechał, jacyś ludzie czasami chodzili po ulicy, także troszkę się zmieniło na lepsze. Oczywiście wygląd Larego też się zmienił w stosunku do tego, co był w części pierwszej. Fabuła też troszkę już odstawała od tej frywolnej komedyjki erotycznej, o lekkim zabarwieniu erotycznym na rzecz bardziej gry przygodowej, bo na sam początek, gdy Larry próbuje zebrać wszystkie elementy, żeby opuścić swoje miasto i wyruszyć w rejs na tą wyspę, czy też właściwie to nie na wyspę, bo on się tam rozbija ten statek i on ląduje na tej wyspie, także on wygrał ten rejs, ale nie na wyspę, po prostu rejs. Zamienia się w typową grę przygodową, gdzie chodzimy, zbieramy jakieś przedmioty. Nie ma tego takiego seksizmu, który w grze w części pierwszej występował. Natomiast widać, że Allow miał tutaj zapędy, aby zrobić z Larego troszkę Jamesa Bonda, bo druga część, gdy w momencie druga połowa gry zmienia się troszkę taki klimat bondowy, że on trafia na tą bezludną wyspę, czy bezludną, jakąś tam wyspę, gdzie są jacyś tubylcy, jakiś zły doktor, który tam ma jakieś złe plany. Bardzo taka bondowski klimat i no to już było widać, że bardzo odbiegało od tej części pierwszej Larego, który był taką erotyczną komedyjką dziejącą się w mieście. Widać też w drugiej części, że troszkę albo zabrakło czasu, albo zabrakło pieniędzy, bo końcówka gry, czyli spotkanie z tym złym doktorem, to właściwie tylko animacja. Nie ma tutaj nic do roboty, wszystko dzieje się bez naszej ingerencji, jest to po prostu w formie takiego filmiku, gdy on go pokonuje, zakochuje się w tej jakiejś tam żonie wodza, tubylczyni. No i razem postanawiają zamieszkać na wyspie. Tak jak powiedziałem, gdzieś ten erotyczny klimat tutaj uciekł. Oczywiście on cały czas gdzieś tam w tle jest, to się gdzieś pojawia, ale bardziej uwypuklono jednak tą sferę przygodową gry, taką awanturniczo-przygodową, co nie do końca, muszę przyznać, mi się tam specjalnie podobało, aczkolwiek no, nie jest to najgorsza część Larego. Najgorsze dopiero nadejdzie, że tak powiem. Także jest to ogólnie całkiem w porządku. No, cieszy to, że jest ta ciągłość zachowana i jedna część wynika jakby z drugiej. To jest bardzo, bardzo fajne podejście. W 1989 roku, czyli rok po Larrym 2, wychodzi Larry 3. Ponownie została zachowana ta ciągłość pomiędzy drugą częścią a trzecią. Oczywiście Larry minął jakiś okres czasu, ale Larry mieszka na tej wyspie. Oczywiście znowu jego żona, czyli ta córka wodza, rzuca go, a Larry właściwie tak naprawdę poszukuje nadal miłości swojego życia. No i po części też chce opuścić tą wyspę. Zmieniło się to, że ta wyspa wcześniej była taka dziewicza, tutaj już wyspa zamienia się w taki kurort. Ludzie stali się bardzo tam takimi materialistami, no już zmieni się cały ten klimat takiej dziewiczej wyspy, którą Larry uratował w części drugiej. Ponownie odbiegało to
bardziej jeszcze od tej gry takiej erotyczno-przygodowej. Co prawda pojawiały się tu elementy erotyczne więcej niż w części drugiej, ale gra była taką, cały czas działa praktycznie się na wyspie, czyli bardzo podchodziła pod taką grę typowo przygodową i to było, muszę przyznać, też dosyć słabe. Nadal oczywiście wpisywaliśmy wszystko z palca, nadal Larry mógł zginąć w przeróżnych sytuacjach, nawet jakoś totalnie odjechanych i absurdalnych. Natomiast wprowadzono tutaj pewien element, który będzie kontynuowany w Larrym 5, mianowicie pod koniec gry mamy szansę sterować drugą postacią, jest to wielka miłość Larry'ego, Passionate Patty, którą po prostu toczymy samą końcówkę gry, czyli tu mamy jakby to podzielone na dwie partie. W większej części sterujemy Larrym, w mniejszej końcowej części sterujemy Patty. W Larrym 3 jest też najbardziej absurdalny i najbardziej głupi pomysł na wydłużenie rozgrywki. Nie powiem jaki, będzie to w specjalnym odcinku Fun Facts, gdzie zajmę się tego typu rzeczami, ale powiem wam szczerze, że nigdy w życiu czegoś takiego nie spotkałem, że było to tak głupie i tak absurdalne, że dla niektórych odpalenie gry na nowszych komputerach wiązało się z tym, że tej gry nie dało się skończyć. Było tak tutaj kombinowali z wydłużeniem rozgrywki, że nie za bardzo, ale to się dowiecie w fun faktach. Natomiast sam Larry oczywiście był bardziej odważny. Tutaj też mniej było tego erotyzmu, ale też dało się zauważyć, że od części pierwszej w części trzeciej gra była troszkę bardziej odważna. Pojawił się nawet jakiś tam pikselowaty penis gdzieś tam się przejawiał, także już pewne elementy były bardziej takie dosadne, aczkolwiek nadal pojawiły się gra była od 18 lat, nadal były te pytania, czy jeżeli nie odpowiesz, to odpadasz. Nadal jednak gra była archaiczna pod kątem sterowania, nadal wszystko wpisywaliśmy z klawiaturki, co oczywiście było dość, trzeba przyznać, męczące. Pojawiły się też elementy, które nie do końca mi się podobały, czyli elementy zręcznościowe, bardzo, bardzo trudne, zwłaszcza, że to nie jest gra, która działa w 60 klatkach, a w 12, więc elementy zręcznościowe, kiedy poruszamy się Patty na przewalonym pniu i musimy omijać przeszkody, są naprawdę dosyć trudne do przejścia. To będzie też bolączką gier przygodowych przełomu lat 80. i 90., czegoś, czego gracze przygodówkowi będą nienawidzili z całego serca, czyli elementy zręcznościowe, które są troszkę wpychane na siłę i które nijak się mają do samej idei gry przygodowej. Niemniej jednak Larry 3 to już taka, widać, że bardzo, bardzo odbiega od tej części pierwszej, że to już jest zupełnie co innego i myślę, że twórcy też sobie zdali sprawę, że seria idzie troszkę nie w tym kierunku, w którym by chcieli, że dzieją się tu rzeczy, które, czy też Allow, scenarzysta, za bardzo odpłynął i gracze po prostu stwierdzili, że to już nie jest to. Prawdopodobnie stwierdzili, że to nie jest to. Zanim przejdziemy do części czwartej, to jeszcze pragnę wspomnieć o wyjątkowo cebularskim product placemencie w Larrym. W tych 3 pierwszych częściach zawsze jest jakiś product placement, żeby kupić pozostałe części Larry'ego. Oczywiście wtedy nie było internetu, więc nie można było sobie inaczej radzić, więc w części pierwszej pojawia się sam Al Lowe, czy tam Ken Williams, który zachęca cię, żebyś kupił kolejne części Larry'ego i w dialogu, czy też w monologu przedstawia numer telefonu, po który możesz zadzwonić i pod który możesz kupić te gry. Taka maluteńka reklama wtłoczona jakby w gry, w cały scenariusz gry. Wracając jeszcze do Sierry, bo też zapomniałem o tym wspomnieć, że Sierra w latach 90. czy też w latach 80. pokrywała bardzo duże zapotrzebowanie na gry przygodowe. Gry przygodowe były zawsze uważane za najlepsze graficznie. Dlaczego? Dowiecie się z tego w specjalnym materiale, pogadajmy o grach przygodowych. Natomiast dlaczego pokrywała bardzo duży rynek gier przygodowych? Bo
Ken i Roberta sobie dobrze to wykminili. Dla fanów przygód takich lekko erotycznych był Larry. Dla fanów baśniowych był King Quest, Quest for Glory. Dla fanów gier policyjnych Police Quest. Lubiłeś gry kosmiczne? Space Quest. Później wykupiono też Cocktail Vision, twórców świetnego Goblins i przemianowano też Goblinów na Goblins Quest. Także oni tych gier przygodowych w latach 80., to zanim jeszcze wykupili Cocktail Vision, naprawdę pokrywali spory rynek gier przygodowych dla każdego, tak? Gry policyjne, przygodowe, takie, tak jak mówiłem, erotyczne, kosmiczne, baśniowe, pokrywali po prostu większość tego rynku i oni byli wtedy takim, można powiedzieć, potentatem gier przygodowych. Później pojawi się LucasArts, który będzie miał co prawda mniej tych gier w portfolio, ale w mojej opinii będą one o wiele lepsze niż to, co produkowała Sierra. No dobrze. Część czwarta Larego, co ciekawe, nigdy nie wyszła. Część czwarta Larego według Ala Lowa to taki dowcip wewnątrzfirmowy. Nazywało się to Secret of Lost Floppies, o ile dobrze pamiętam, czyli sekret zaginionych dyskietek. Larry 4 nigdy się nie pojawił i w tej kompilacji zauważycie, że Larry 4 nie ma. Jest 1, 2, 3, 5, 6. Larry 4 nigdy nie istniał i pozwoliło to twórcom na dość ciekawy zabieg, ponieważ w 1992 roku wychodzi Larry 5. Tak naprawdę brak tego numerka, tej części czwartej, pozwoliło na zmianę dotychczasowej fabuły. Nie trzeba było zachowywać ciągłości, bo nie wiadomo, co się działo w tej części czwartej, i część piąta pod kątem fabularnym jest bardzo... Dzieją się w niej dziwne rzeczy, jeżeli znaliście wcześniejszą trylogię Larego, ale to mogło, twórcy tak wyjaśniali, czy też w części piątej często o tym wspominają, że było to wyjaśnione w części czwartej. W części czwartej, której nikt nie grał, która nie istnieje, mogli sobie tam wszystko na to zwalić, tak? Larry 5 to już gra, która nawiązywała do innych czasów. To początek lat 90., więc wszystko już jest sterowane myszą. Grafika podobna jak w tym zremasterowanym Larrym z 91 roku. Wszystko wygląda o wiele fajniej. Chociaż gra wyszła na początku lat 90., mocno jest taki klimat lat 80. Fajnie narysowane postacie, fajnie narysowane miejscówki. Wszystko wygląda tip-top. Komiksowa grafika. Nadal, co ciekawe, jest ten narrator, który pomaga zrozumieć nam kwestie emocjonalne bohaterów. Natomiast różnica jest taka, że Larry pracuje w Hollywood z jakiegoś powodu, a Passionate Patty zostaje tajną agentką, która ma zbadać wytwórnie muzyczne, które podobno umieszczają jakieś tajemnicze właściwie to nie tajemnicze, ona ma zbadać, dlaczego sprzedają się tak dobrze płyty niektórych wytwórni i odwiedza m.in. wytwórnie tam hip-hopu i tak dalej. Dużo nawiązań do wczesnej popkultury, m.in. MC Hammer, Donald Trump, bardzo dużo nawiązań do tamtejszej kultury, takiej popkultury, no Trump to może nie popkultura, ale rozumiecie, o co chodzi, tak? Do bieżących wydarzeń. Natomiast Larry ma za zadanie zaliczyć 3 panienki i tutaj trzeba przyznać, że ta przerwa pomiędzy 4 a 5, która trwała 4 lata, dobrze wyszła. Twórcom udało się powrócić na tory tej frywolnej, lekkiej, erotycznej komedyjki. Larry ma tylko jedno zadanie, zaliczyć kolejne panienki i nagrać to na kamerze, i to fajnie wyszło, bo jest takim troszkę nawiązaniem do części pierwszej. Natomiast ta część Patty nie jest zła, chociaż ona już można powiedzieć, że jest mniej taka erotyzująca, natomiast widać, że tutaj twórcy dobrze to wszystko przemyśleli. Na pewno pomogła też nowa oprawa graficzna, na pewno pomogły też fajnie zaprojektowane lokacje, no i właściwie ten nowy wizerunek bohatera, który tak troszkę się tutaj w tym momencie osadzi, przez kolejne części będzie wyglądał podobnie. Najbardziej wkurzającą rzeczą z Larrym 5 jest chyba zabezpieczenie przeciwko kopiowaniu. Pamiętam, że Larry'ego 5 kupiłem kiedyś na giełdzie i tutaj jest o tyle sprytnie było to zrobione, że w większości gier DOS-owych na dyskietkach, gdy chciałeś uruchomić grę, od razu miałeś to zabezpieczenie. Od razu odpalałeś grę, podaj
któreś tam słowo z instrukcji, bądź coś tam. Jeżeli tego nie podałeś, gra się wracała do DOSa. W Larym zrobiono to inaczej. Mogłeś sobie tą grę odpalić, ona działała, ale w pewnym momencie musiałeś opuścić miasto i polecieć samolotem do innego miasta. I podczas drukowania biletu pytał się właśnie wtedy o jakieś takie symbole, które trzeba było wklepać z klawiatury. Nie było szans, żeby to odgadnąć, a krakerzy po prostu, ponieważ to wymagało przejścia jakiegoś fragmentu gry, powiedzmy godzinnego, krakerzy po prostu myśleli, że ta gra nie ma zabezpieczeń. No i tutaj pojawiał się problem. Pamiętam, że wtedy wróciłem na giełdę i kupiłem jakąś taką instrukcję na Xero właśnie, gdzie były te kody. No ale irytujące jest to, że za każdym razem, kiedy będziemy gdzieś Larym lecieć do innego miasta, za każdym razem musimy ten kod wpisywać. Jakby nie mogło być on jednorazowy, że raz wpisałeś, już wiesz, że masz tą grę oryginalną, tylko za każdym razem musiałeś to wpisywać. To było dosyć irytujące, muszę przyznać, i nie był to duży problem, ale denerwował troszkę, muszę przyznać, denerwował. Natomiast Larry 5 to nadal jest, w mojej opinii, po części pierwszej, jedna z moich ulubionych części Larego. Ale to też patrzy na to z sentymentu, tak? Wyglądała ona o wiele, porównacie sobie Larry'ego 5 i Larry 1, tę klasyczną, widać jaka przepaść dzieliła te gry, jak szybko to wszystko leciało do przodu. To nadal była grafika pixel artowa, ale widać było, jak twórcy mocno cisnęli tą grafikę i tutaj też widać, dlaczego gry przygodowe były uważane za najlepsze graficznie w tamtym czasie i przez długi czas będą uważane za najlepsze graficznie. W 1993 roku wychodzi Larry 6. Larry 6, który ponownie nie schodził z tych torów, które zostały obrane w Larrym 1. Larry wygrywa konkurs i trafia na 2 tygodnie do takiego spa, gdzie jest mnóstwo lachonów i ponownie jego głównym zadaniem jest zaliczenie jak najwięcej tych lachonów z tego spa. Wszystko dzieje się oczywiście w tym kurorcie i to jest ponownie ten klimat takiej erotycznej, lekkiej przygody, którą znaliśmy z Larry'ego 1 i z Larry'ego 5 po części. Zrezygnowano, może nie zrezygnowano. Twórcy jednak tutaj skopali to, co w Larrym 5 doskonale się sprawdzało, grafikę. W Larrym 5 grafika może była kolorowa, ale była przejrzysta. Widząc coś doskonale wiedziałeś, na co patrzysz. W Larrym 6 nie wiem, co się stało. Upitolili tą grafikę okrutnie. Nadal jest ta grafika, która była w Larrym 5, ale na siłę próbowali wepchnąć w grę jak najwięcej detali. Spowodowało to, a przypomnę, że gra działa w rozdzielczości 320x240, że wszystko w tej grze jest pomazane, nieostre, niewyraźne i tak naprawdę nie wiesz, na co patrzysz, że to wszystko się zlewa w jedną kolorową papkę pikseli. Niestety grafika w Larrym 6 jest okropna. Potężnie skopano całą tą przejrzystość grafiki i dało to taki efekt, że gra po prostu wygląda, jeżeli chodzi pod kątem graficznym, dość kiepsko. A szkoda, bo nadal ta fabuła, udało się zachować ten klimat tej lekkiej przygody, który w mojej opinii nadal jest całkiem fajny pod kątem fabularnym, ale niestety grafika odstraszała. Tak sobie ostatnio zastanawiałem się, czy gdyby dzisiaj ktoś się zdecydował na remaster, na przykład Larry od 2 do 6, dlaczego nie wychodzi? Znaczy, po części mówię dlatego, że gry były słabsze od części pierwszej, ale wydaje mi się, że też była mocna chryja, czy też ostra chryja na temat uprzedmiotowienia kobiet w grach, bo Larry robi to, wierzcie mi, doskonale. Tam każda laska to materialistka, pójdzie z tobą do łóżka, jak jej dasz pieniądze albo coś. Wszystkie te laski, które Larry spotyka, to totalne blachary, suki i to jest takie, wiecie, a Larry tylko im zależy tylko, żeby je zaliczyć, tak? Nie żeby stworzyć jakiś trwały związek. Myślę, że ta babka, co tam szuka tego w tych grach, taka feministka, to tu by miała po prostu branie totalne, nie? Także jest coś w tym takiego, że te gry
byłyby mocno dzisiaj niepoprawne politycznie, że tak powiem, i myślę, że sporo by było chryi, gdyby taką grę przedstawili. No dobrze, wracając do Larego, Lary 7 wyszedł w 96 roku, już jej kompilacji nie ma, powiem tylko pokrótce. Ponownie zmienił się troszkę wizerunek Larego na taki bardziej komiksowy, który będzie funkcjonował znowu przez kolejny czas. W 2004 roku wychodzi Magna Cum Laude, przeniesienie gry Lary w grę 3D. W 2009 roku Straszny Kwas, czyli Box Office Bust, którą omawiał również Bananowy Janek. Ponownie zmienił się wizerunek Larego. Co prawda już to nie jest taki podtatusiały playboy, ale taki bardziej, nie wiem, tam chyba w ogóle synem się Larego sterowało, nie pamiętam już. Natomiast to, co powiedziałem w Gabriel Knight, odnosi się też do Larego. Zobaczcie, przeszedł przez wszystkie pola, czy też elementy gier przygodowych. Gra tekstowa, gra pikselowa i gra 3D. Pominięto tutaj jeden ważny element, czyli Interactive Movie, w którym uczestniczył chociażby Gabriel Knight. Natomiast też widać było, że historia Larego to troszkę historia rozwoju gier wideo, gier przygodowych gier wideo. Od 1981 roku do 2013 no widać, jaki progres nastąpił pod kątem graficznym i samej mechaniki w grze Lary. Także jest to całkiem dosyć fajny pomysł, żeby prześledzić historię właśnie przygodówek na chociażby tej grze Lary. Ok, zobaczmy, co jest w pudełku. Jak widzicie, jest to niby Collector's Edition. Ciekawostka jest to, że nie wyszła nigdy edycja na przykład na CD, tylko z częścią pierwszą Larego. Osobno pudełkowane były części na dyskietkach, natomiast gdy weszły nośniki CD, udało się upchać aż 7 gier na płycie CD. Nie było sensu rozbijać to na płyty CD, zwłaszcza, że te gry w wersji na CD, one się niczym nie różniły od wersji dyskietkowych. LucasArts na przykład miał jeszcze tyle jakiegoś honoru, że w momencie, kiedy wydał na przykład Maniac Mansion Day of the Tentacle na płycie CD, dorzucił digitalizowaną mowę. I w większości gier LucasArtsu, które wyszły wcześniej na dyskietkach, a potem zostały wznowione na CD, miały tą digitalizowaną mowę. Lary został po prostu przeniesiony 1:1 z dyskietek na płytę CD bez żadnych jakichś dodatkowych elementów, dlatego nie było sensu rozbijać tego na kolejne płyty, bo po prostu gracze by tego nie kupili, tak? Okej, w środku mamy katalog gier Sierra, który już gdzieś chyba w Gabriel Knightie był, tak? Można sobie tu przejrzeć. Oczywiście karta rejestracyjna do Sierry, no i oczywiście sama gra. Gra posiada tutaj instrukcję i ta instrukcja była dosyć ważna, ponieważ każda część Larego oprócz tych zabezpieczeń odnośnie wieku posiadała też zabezpieczenia jakieś właśnie typu odnajdź na stronie X coś tam i wpisz, więc na przykład kody do, tak jak powiedziałem, do lotniska też są tutaj zamieszczone i do każdej części Larego mamy jakieś tam właśnie te rozwiązania, na przykład tu w którejś części Larego, w dwójce albo w trójce, nie pamiętam, trzeba było podać numer do laski, która znajdowała się na zdjęciu i to były na obrazku i to były takie obrazki tych lachonów. Także ogólnie skromnie, jeżeli chodzi o zawartość. Jedna płytka, ale tak naprawdę dostawaliśmy 7 gier i co ciekawe, bo tutaj co prawda nie jest wymienione, ale w środku znajduje się też softporn, znajduje się też remaster części pierwszej, czyli mamy 7 gier i dodatkowo jeszcze rzecz, której co prawda nie sprawdzałem, ale jest jakieś minigry z kasyna. Warto wspomnieć, że w każdej części Larego dużą rolę pełnią pieniądze. Aby zdobyć pieniądze, trzeba zagrać w kasynie w Blackjacka na przykład. I w każdej chyba części Larego to kasyno występowało. Co powodowało, że ta frustracja była znowu się zwiększała, bo bardzo często udawało się przegrać wszystkie pieniądze i gra się po prostu kończyła, więc wymagane było cały czas save restore w przypadku niepowodzeń w kasynie. Natomiast chodziło o to, żeby zebrać te pieniądze, które potem w grze się przydają na różne inne rzeczy.
Oprócz tego znajdujemy jakieś tutaj użytki do Windowsa, prawdopodobnie jest to jakiś wygaszacz, jakieś te kursory. Znajdujemy tutaj też Larry Big Score i jest to stół z Larego z takiej gry Take a Break Pinball pod Windowsa. Znajdujemy tutaj też Allow Interview dla niemieckiej telewizji, czyli wywiad z Alem Lowe, twórcą Larego dla niemieckiej telewizji. Znajdujemy też tutaj drugi wywiad odnośnie właśnie Leisure Suit Larry, też z Alem Lowe, jednak tu nie ma się co podniecać, bo te filmiki są takie, wielkości znaczka pocztowego, w formacie nieskompresowanym, w 15 klatkach, bo wtedy jeszcze nie było DivXów, także dosyć to słabe jest. Natomiast znajduje się tu jeszcze demo innej gry Ala Lowe, Freddy Farkas and the Frontier Pharmacist. W mojej opinii jednego z największych paździerzy gier Sierry, jakie powstały. Gra o dzikim zachodzie, gdzie wcielamy się w postać kowboja? Nie, aptekarza. Jakież to fantastyczne przygody ma aptekarz na dzikim zachodzie. Polecam sprawdzić Freddy Farkas and the Frontier Pharmacist. Także no, dodało się tutaj parę dodatków, pewnie dlatego nazywa się to Collector's Edition i pewnie też dlatego dodali te gry, żeby zapełnić płytę, bo jeżeli spojrzysz, to tam wszystkie te gry razem wzięte zajmują ze 30-40 mega, nie za dużo, także w ogóle bez sens wydawać się na płycie, więc dodali jakieś tam rzeczy, żeby gracze po prostu nie robili szumu, że tu za mało. Czy warto dzisiaj zagrać w Larego? No cóż, to już jest pytanie do Was indywidualne. Jeżeli chcecie poznać historię gier przygodowych, myślę, że warto chociaż sprawdzić, jak wyglądały te klasyczne Lary, kiedy wszystko się wpisywało z klawiatury i czy dalibyście radę przejść bez opisu chociaż fragment. Natomiast Lary jest ogólnie grą, która się mocno zestarzała w stosunku do innych przygodówek. Jest mocno już archaiczna, nie chodzi mi tylko o sterowanie, ale pod kątem fabularnym, takich nawiązań do popkultury. Dla wielu graczy, młodszych graczy będą to już martwe tropy, nie do końca zrozumiałe, także pod tym kątem myślę, że to słabo wypadło. Też jest grą dosyć nierówną, od całkiem niezłego Larego 1, potem jest taki spadek w dół, troszkę z takim pikiem w Larym 5. No i w Larym 6 za sprawą tej grafiki też nie mogę uznać, że to była jakaś dobra. Fabuła jest spoko, ale grafika strasznie męczy i to wpływa na ogólny odbiór tytułu. Natomiast jeżeli jesteś fanem gier przygodowych Sierry, to na pewno znasz. Jeżeli nie znasz, myślę, że wystarczy Ci to, co obejrzałeś i cały mój ten monolog na temat serii Lary od Sierry. W mojej opinii nie warto dzisiaj za bardzo po Larego sięgać. Jeżeli już koniecznie chcesz sprawdzić, zerknij sobie ten remaster z 2013 roku Larego 1, który ma naprawdę fajną komiksową grafikę i animację i o wiele się w niego lepiej gra niż w te paździerzowate trochę tytuły z lat 80. i początku lat 90. No i oczywiście omijaj szerokim łukiem dwie części z 2004 i 2009 roku, części, które są całkowicie w 3D, są to straszne krapy i nie warto w to ogólnie grać. No cóż, dłuższy odcinek, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z 100 odcinka, następny jubileusz za kolejne 100 odcinków. Omówiłem już dla Was 100 gier w Big Boxach, a może nawet troszkę więcej i cóż, życzę sobie kolejnych odcinków, żebym wytrzymał. Zobaczymy. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.